Dzisiaj spotykamy się na 1-megawatowej instalacji fotowoltaicznej, nie na gruncie, nie jest to farma fotowoltaiczna, ale duża instalacja na dachu zakładu produkcyjnego. Do wykonania tej instalacji fotowoltaicznej zastosowano konstrukcje dociążne, dzięki czemu nie wykonano odwiertów, żadnych otworów w powierzchni dachowej, nie wykorzystano ton, śrubek, wkrętów, a moduły fotowoltaiczne wzbogacone są o optymalizatory mocy. Dlaczego? Jak wygląda proces inwestycyjny? Zapraszamy do naszego programu. Z nami jest Krzysztof Grobel, odpowiedzialny za ten projekt. Krzysztof, 1 MW na dachu chyba nie za częsty widok. Zgadzam się, Grzegorz. Coraz częściej inwestorzy wykorzystują swoje tereny przyległe do swoich obiektów, a my budujemy tam najczęściej farmy fotowoltaiczne na gruncie, megawatowe. Natomiast w dobie rosnących cen prądu, cen energii elektrycznej, jak najbardziej wykorzystanie dachu, potencjału dachu, który inwestor posiada, również tym się zajmujemy i również takie instalacje dachowe, megawatowe wykonujemy. Zanim przejdziemy do szczegółów tej instalacji, inwestycji, dlaczego różne komponenty zastosowaliśmy, takie generalne pytanie. Przekrojowo, co jest tańsze? Instalacja duża, megawatowa na dachu czy na gruncie? Ja wiem, że to zależy, ale... Standardowo instalacja na gruncie powinna być nieco droższa ze względu na stopień wykorzystania konstrukcji. Konstrukcja sportsza jest bardziej złożona i jest dominującym, większym elementem w składance kosztów. W przypadku instalacji na dachu płaskim ta instalacja również będzie w podobnych kosztach co instalacja gruntowa. Natomiast jeżeli mamy do wykorzystania inne połaci dachu, w tym momencie jeżeli mamy blachodachówkę, blachę trapezową, czyli nie podnosimy kątu pochylenia modułu, wykorzystujemy dany kąt, który mamy, w tym momencie instalacje nadachowe na ogół są dużo tańsze. Dobrze, wracamy do tej 1-megawatowej instalacji tutaj na zakładzie produkcyjnym, który produkuje co? Tekturę. Tekturę, czyli mamy proces, który spożywa sporo energii. Porozmawiajmy, jaka jest to instalacja. Znajdujemy się na dachu, na którym mamy zlokalizowaną, zamontowaną instalację o mocy ponad 1 MW. Jest to duża instalacja fotowoltaiczna. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych o mocy 460 watopików, moduły Phono-Solar. Dodatkowo instalacja wzbogacona, wyposażona w optymalizatory mocy oraz falowniki fotowoltaiczne SolarEdge. Konstrukcja wsporcza, którą tutaj zastosowaliśmy, jest to konstrukcja balastowa, nie ingerująca w poszycie dachu, zabezpieczająca inwestora przed potencjalnymi nieszczelnościami. Dzisiaj porozmawiamy o wielu aspektach tej instalacji. Drodzy Państwo, byliśmy tutaj wcześniej jeszcze na etapie instalacji, także trochę uchylimy rąbka tajemnicy samego etapu montażu. Porozmawiamy o komponentach, porozmawiamy o zaprojektowaniu, ale też porozmawiamy dzisiaj o tematach związanych z formalnościami. W końcu taka duża instalacja chyba dużo wymaga dokumentacji, prawda? Zgodzę się. Zacznijmy od modułu fotowoltaicznego. Co to za technologia, jakie tu mamy moduły? Przed sobą mamy moduły w technologii Half Cut Cell, czyli moduły monokrystaliczne, ogniwa dzielone na pół. Technologia dosyć popularna i znana, natomiast my mamy tutaj ogniwa najnowszej generacji, ogniwo o rozmiarze M10, moduł o mocy 460 watopików. Moduły dedykowane na duże inwestycje. Czyli tego typu moduły, ten rozmiar raczej powinny trafiać na duże instalacje, mniej chętnie pewnie na dachy. Jeżeli chodzi o ten moduł, w tym wymiarze na naszych polskich dachach również możemy go znaleźć, natomiast z punktu widzenia ekonomiki zastosowanie na dużej inwestycji większego modułu również ma znaczenie. Dobrze, co mnie bardzo zaciekawiło, a można powiedzieć zaskoczyło, że zamontowaliście tutaj optymalizatory mocy. Dlaczego? Tak, zastosowaliśmy optymalizatory mocy przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo tego obiektu. Jednym z wymogów tutaj przystąpienia do realizacji było zagwarantowanie prawie 100% bezpieczeństwa pożarowego. Oczywiście ta instalacja została uzgodniona z rzeczoznawcą PEPOR, została sprawdzona przez Straż Pożarną. O tym jeszcze porozmawiam za chwilę, ale co konkretnie robi ten optymalizator mocy? Instalacja została wyposażona w optymalizatory mocy 2:1, czyli jeden optymalizator mocy łączy nam ze sobą dwa moduły. Dzięki zastosowaniu tej technologii i tego urządzenia przede wszystkim podnosimy poziom bezpieczeństwa tej instalacji. Jak? Optymalizatory mocy obniżają nam poziom do napięcia bezpiecznego,
z każdego z tych dwóch modułów, czyli na końcu łańcucha nie mamy set volt, tylko mamy napięcie poziomu sprowadzone do poziomu bezpiecznego około 40 bądź 50 V. Kiedy się tak dzieje? Dzieje się tak, kiedy wystąpią pewnego rodzaju zakłócenia, to znaczy jeżeli któryś z kabli zostanie przez przypadek przecięty, jeżeli Czy zostanie... nastąpi pożar? Zgadza się. Wtedy instalacja automatycznie się rozłącza i jest bezpieczna zarówno dla użytkowników, jak i dla osób gaszących, prowadzących akcję strażacką, ratowniczą. Optymalizatory mocy na co dzień spotykamy na zwykłych dachach domów, ale one służą nie do końca temu wyłącznie, ale głównie służą temu, że jeżeli mamy instalację zacienioną, każdy moduł, drodzy Państwo, jednak wtedy inaczej pracuje i po to, żebyśmy mogli Optymalizować ich efektywniej pracę, pracować w takiej częściowo zacienionej instalacji. Ale jak to wygląda z monitoringiem, bo w końcu dzięki optymalizatorom mocy możecie kontrolować każdy moduł z osobna. Tak, tu jest bardzo duże dla nas, jeżeli chodzi o wykonawcę tej instalacji, ułatwienie, dogodność, ponieważ dzięki pełnej optymalizacji widzimy dokładnie, w którym moduł pracuje inaczej, to znaczy na którym mogą się pojawiać pewnego rodzaju błędy w pracy, który pracuje i nie dopasowuje się do reszty łańcucha. W tym momencie każdy z optymalizatorów działa osobno i my mamy możliwość podglądu każdego modułu z osobna. Dzięki temu zaoszczędzamy czas, ponieważ wchodząc na taki dach, szukając wśród tysięcy modułów, wiemy dokładnie, do którego miejsca się udać na dachu. Dobrze, a co się dzieje na instalacji megawattowej, jeżeli nie mamy optymalizatorów mocy? Żeby było jasne, nie namawiamy Państwa, że macie Państwo na każdą instalację dawać optymalizator mocy. My chcemy pokazać ten przypadek. Co się dzieje na instalacji megawattowej? Do jakiego punktu mamy informację, że coś się dzieje nie tak? Bo na pewno już nie skupiamy się tylko na moduły, bo nie możemy. Tak, w standardowych instalacjach wyposażonych w falowniki stringowe o mocy 100 kW czy kilkudziesięciu kW mamy na tą chwilę tylko informacje do poziomu łańcucha modułów, czyli my możemy... Czyli ta instalacja megawattowa podzielona jest na łańcuchy modułów, tak? Zgadza się. I my tylko wiemy, że w takim łańcuchu... Kilkunastu do kilkudziesięciu maksymalnie modułów. W tym łańcuchu szukamy potencjalnego błędu na instalacji. Czyli tutaj mamy informację, wydaliśmy oczywiście jakieś nakłady, większe pieniądze. Podsumowując, schodzi nam napięcie do bezpiecznego, Zgadza możemy się? zmonitorować każdy moduł. W przypadku standardowej instalacji nasz fokus, że tak powiem, dotyczy tylko kilkunastu modułów, dopiero wtedy po tym możemy znaleźć. Oczywiście zacienienie również na takich dużych dachach występuje. Staramy się przy projektowaniu unikać tego typu miejsc. Natomiast patrząc na powierzchnię dachów ograniczoną, którą mamy do dyspozycji, Jeszcze możemy mieć dużą infrastrukturę, mogą Zgadza być się. jakieś elementy wentylacji, odgromy. To wtedy musimy się odsuwać, ale czasami ten cień nas gdzieś może złapać. jak najbardziej ten cień może nas dosięgnąć, więc w tym momencie nie wyłączamy z produkcji albo nie obniżamy produkcji całego łańcucha modułów. W tym momencie tylko jeden bądź dwa moduły obniżają swoją moc ze względu na potencjalne zacienienie. Dobrze, zapytam potem jeszcze więcej o sam monitoring, o same badania takiej instalacji, ale wróćmy do konstrukcji, bo to jest coś, co mnie zawsze interesowało. Ja jako posiadacz instalacji prosumenckiej, klasycznej, gdzie musiałem wiercić, montować tą konstrukcję, no tutaj widzimy tak zwaną instalację dociążną. Balastową, zgadza się. Balastową, tak, czyli słyszeliśmy wcześniej, że no nie musimy tutaj wiercić, mogliśmy to położyć, ale no w jaki sposób, skąd my to wiemy, że co zrobić, żeby to nie odfrunęło? Jak to jest projektowane? Tak, to nie odfrunie, ponieważ każda instalacja jest zaprojektowana, każda instalacja jest sprawdzona w specjalnym oprogramowaniu, które przelicza nam balast, czyli niezbędne dociążenie dla takiej instalacji w danych warunkach geograficznych w kraju. Jest to jakoś certyfikowane, czy... Zgadza się, każdy renomowany producent konstrukcji sporczych posiada takie oprogramowanie, tak aby wspomóc tutaj proces projektowy dla instalacji fotowoltaicznej. System ten jest bezinwazyjny, to znaczy my, tak jak Grzegorz wspomniałeś, nie wiercimy, nie penetrujemy dachu. Ponadto dokładamy dodatkowe podkładki, które nas zabezpieczają przed tym, aby przed wystąpieniem potencjalnych nieszczelności. Mamy tutaj specjalnie zaprojektowane deflektory wiatrowe, które dodatkowo, jest to system aerodynamiczny, to znaczy ta dodatkowa wiatrownica dociąża nam jeszcze tą instalację. Jeżeli nie mielibyśmy mielibyśmy puste przestrzenie, w tym momencie moduł mógłby zostać pod wiadę. W aktualnej sytuacji wiatr
opływowo rozchodzi się na boki, przy okazji dociążając nam ten moduł. A jak to wygląda w stosunku do zwykłej konstrukcji, czas pracy, bo w końcu oszczędność na pracy to też oszczędność dla inwestora, bo Oczywiście. mniej może zapłacić za instalację. W przypadku instalacji balastowych, bezinwazyjnych, które tylko rozkładamy na dachu, oczywiście szybkość wykonania takiej instalacji jest dużo większa niż przy standardowej instalacji inwazyjnej, którą skręcamy, kotwimy do dachu. Rozłożenie takiej instalacji o mocy ponad 1 MW w tym momencie zajmuje około niecałego miesiąca, łącznie z położeniem modułów fotowoltaicznych. Dobrze, ale jeszcze jedna rzecz mnie to zainteresowała. Patrzę, proszę Państwa, no i coś nie widzę klem. O co tu chodzi? Bardzo dobre masz oko, ponieważ w tym przypadku jest to system również bezklemowy. Nie mamy tutaj żadnej śrubki, która nam łączy moduł z klemą. To jak przyczepiliście moduły do tej Jest instalacji? to system wsuwany, to znaczy mamy specjalne wpusty, które ten moduł nam blokują. One są oczywiście zintegrowane z szynami prowadzącymi, które przechodzą między modułami. Nie chciałbym, żeby ten program wyszedł jak reklama konstrukcji balastowych. Kiedy je stosujemy, kiedy je nie stosujemy? To oczywiście zależy od decyzji inwestora, natomiast decydując się na konstrukcję balastową, przede wszystkim musimy mieć z tyłu głowy, aby nasz dach mógł przenieść dodatkowe obciążenie. Jeżeli mamy obiekty nowo wybudowane, które to obciążenie przewidują, jak najbardziej taka konstrukcja jest optymalna dla A inwestora. jak nie? Jeżeli nie, to powinno się to sprawdzić. To znaczy przede wszystkim na starcie powinniśmy zbadać nośność dachu, czyli sprawdzić, czy dodatkowe obciążenie jest jakiekolwiek na dachu, oprócz śniegu, które możemy przenieść. W innym przypadku stosujemy konstrukcje inwazyjne, klejone, na przykład to są konstrukcje kotwione bezpośrednio do konstrukcji dachu. Rozwiązań jest bardzo wiele, natomiast system bezinwazyjny na pewno daje nam gwarancję szczelności i szybkość montażu. Wiesz, Krzysztof, jak tu się wątki przeplatają, bo chciałem w kolejnym etapie programu zapytać, jakie wymogi musimy spełnić, ale muszę to przyspieszyć, bo rzeczywiście, jeżeli tutaj mamy konstrukcję dociążną, to tak, moduły swoje ważą, konstrukcja swoje waży, Oczywiście. ale jeszcze tu dochodzi nam balast, to znacznie podnosi wagę. Do kogo idziemy, jak chcemy się zapytać, czy mój dach wytrzyma udźwig, nieważne czy konstrukcji z balastem, czy bez balastu? Przede wszystkim udajemy się do konstruktora, który nam wykona pomiary naszego dachu, sprawdzi nośność. To jest inżynier statyk? Tak, to są najczęściej osoby posiadające uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Osoby te, jeżeli posiadamy jakąkolwiek dokumentację, oczywiście przeliczą nam to szybciej, bo mają punkt odniesienia. Jeżeli nie posiadamy żadnej dokumentacji, ponieważ budynek nie posiada żadnej dokumentacji związanej z dachem, to jak najbardziej taki dach można jeszcze raz na nowo przeliczyć, przyjmując obowiązujące normy i w tym momencie mamy decyzję, czy są dopuszczalne rozwiązania balastowe, a jeżeli tak, to jaki kilogram na metr kwadrat mamy do dyspozycji na danym dachu. Może się okazać, że część dachu potrzebuje mniej balastu, część więcej i w tym momencie jak najbardziej jest to dla nas, dla firmy wykonującej i projektującej bardzo duża, ważna informacja, w którym miejscu możemy na tym dachu zlokalizować instalację. Chciałbym jeszcze zapytać o same trasy kablowe, ale może przejdźmy na inne miejsce. Oczywiście. Krzysztof, tutaj widzimy jeszcze trasy kablowe. Widzę, że to są przewody odporne na promieniowanie UV. Widzę, że przewody są elegancko opisane. Co jeszcze? Tutaj trasy kablowe stałoprądowe, trasy kablowe DC w korycie siatkowym. Przede wszystkim pamiętajmy o minimalnej odległości między membraną, między poszyciem dachowym. Koryta muszą być specjalnie zakotwione, przybalastowane, tak aby one się nie przesuwały. Dodatkowo można je wzmocnić podkładając podkładkę. Natomiast jeżeli chodzi o instalację odgromową, pamiętajmy, że w przypadku przejść krzyżowania się tras kablowych z instalacją odgromową należy tutaj dostosować instalację odgromową. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie przewodów wysokonapięciowych, które umożliwiają nam odseparowanie tych dwóch tras ze sobą. Patrząc na trasy DC, warto wspomnieć tutaj o odseparowaniu między sobą plusów, tak zwanych plusów oraz minusów, czyli przewodów łańcuchów stringowych
o osobnej polaryzacji. Mamy również tutaj trasę kablową, gdzie znajdują nam się przewody ochronne. Są to przewody, którymi mamy tutaj wykorzystane przewody do uziemienia i wyrównania potencjałów na konstrukcji wsporczej. Całość tras, która tutaj się znajduje, to jest około kilkudziesięciu kilometrów kabli. Interesuje mnie sam aspekt projektowania takiej instalacji. Kiedy wschód-zachód, kiedy południe, jak to wygląda? Ukierunkowanie modułów jest tak naprawdę zależne od preferencji inwestora. My, dobierając instalację, oczywiście możemy tutaj sugerować pewnego rodzaju rozwiązania. W tym przypadku dobraliśmy instalację wschód-zachód, aby maksymalnie wypłaszczyć produkcję z instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego? Dzięki temu oczywiście mamy większą autokonsumpcję. Instalacja wcześniej pracuje, wcześniej zaczyna swoją pracę, później kończy. I typowe instalacje skierowane na południe oczywiście mają większy uzysk sumarycznie w ciągu roku, natomiast ten współczynnik autokonsumpcji jest wtedy kilka albo kilkanaście procent niższy. Czyli to jest bardzo ważna informacja. Gdybym stawiał taką instalację, która miała być, powiedzmy, elektrownią, nie ze sprzedażą tej energii czy wysyłką do sieci, bardziej południe, ale jeżeli chcemy nastawić się na autokonsumpcję, a w końcu ten zakład produkcyjny jest na to nastawiony, lepiej spłaszczyć ten profil, ale wydłużyć czas pracy tej naszej słonecznej elektrowni na dachu, tak? Zgadza się, tutaj powiedziałeś wszystko. Dodam tylko, że dzięki zastosowaniu konstrukcji wsporczej wschód-zachód w orientacji modułów wschód-zachód zamiast północ-południe, czyli moduły ukierunkowane na południe, uzyskujemy ekstra przestrzeń. To znaczy nie pozostawiamy tutaj między modułami niepotrzebnego, wolnego miejsca. Kierunkując moduły wschód-zachód, tak naprawdę możemy wypełnić. Gęściej to możemy Zgadza zrobić. się, czyli możemy Nie uzyskać ma efektu zacienienia pomiędzy większą modułami. moc danej powierzchni. Dzięki temu instalacje wschód-zachód mają też w tym aspekcie mniejszy balast. To też jest ważne pod kątem projektowania instalacji na dachach. I to jest ważna wskazówka dla inwestorów. A teraz zostawiam Krzysztofa samego z kamerą. Podaj nam kilka smaczków, na które musimy zwracać uwagę. Aspekt projektowy. Projektując instalację fotowoltaiczną musimy pamiętać o elementach zacieniających. Mając do dyspozycji dużą część dachu, pamiętajmy, że część z niej może być wyłączona z produkcji. Instalacje bezinwazyjne nie kotwimy do dachu, dlatego musimy zabezpieczyć ten dach w sposób odpowiedni, aby nam w przyszłości nie przeciekał i nie powstały potencjalne problemy. W naszym przypadku zastosowaliśmy dodatkowe podkładki amortyzujące, podkładki, które chronią, oddzielając nam instalację fotowoltaiczną dodatkowo od warstwy poszycia dachowego. Widzimy tutaj moduły, które można powiedzieć leżą na tym dachu, ale ktoś, kto nie był na montażu, nie wie dokładnie, co się pod tym znajduje. Przede wszystkim instalacja jest dociążona. W tych szynach znajdują się balasty, które zgodnie ze sporządzonym projektem zostały rozmieszczone na całej inwestycji. Pod modułem mamy połączone ze sobą złącza MC4, łączące ze sobą moduł fotowoltaiczny z optymalizatorem mocy. Wszystkie kable zostały specjalnie zabezpieczone i podwieszone pod modułem fotowoltaicznym. Może kilka słów o samej inwestycji, bo w końcu najpierw zaczynamy na pewno od potrzeb energetycznych inwestora. Tak, zgadza się. Badamy potrzeby inwestora, sprawdzamy, czy dana lokalizacja wymaga miejscowego planu zagospodarowania terenu, czy należy wystąpić o warunki za budowę. Kolejnym krokiem jest wystąpienie o warunki przyłączeniowe, czyli zapytanie się operatora sieci dystrybucyjnej, czy przyłączy nam taką instalację do sieci. Następnie, jeżeli warunki są pozytywne, wykonujemy projekt budowlany, składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Jeżeli mamy pozwolenie na budowę, w tym momencie wchodzimy na obiekt. A co z decyzją środowiskową? No w przypadku instalacji na dachu nie są one wymagane, natomiast jeżeli mamy instalację na gruncie powyżej 1 hektara, wtedy taka decyzja środowiskowa jest wymagana. Krzysztof, a jak wyglądają pomiary tego typu instalacji? Każda instalacja fotowoltaiczna musi zostać sprawdzona przed przystąpieniem do jej użytkowania. Każda z instalacji powinna zostać sprawdzona pod względem elektrycznym, czy pomiary pętli zwarcia, pomiary uziemienia, pomiary rezystancji przewodów, izolacyjności przewodów. Dodatkowo taką instalację możemy sprawdzić kamerą termowizyjną, możemy również dokonać pomiarów krzywych prądowo-napięciowych, aby mieć 100% pewność, że instalacja działa zgodnie z planem i mamy najwyższe uzyski w aktualnym panujących warunkach. Kamera termowizyjna, co ona nam wykryje? Hotspoty?
Też. Kamerę termowizyjną oczywiście wszyscy kojarzą, że badamy moduły, ale i nie tylko. Jak najbardziej jesteśmy w stanie wyłapać, czy jakaś dioda bocznikująca nam nie szwankuje, czy nie pojawia się przegrzany złącze NT4. Natomiast mało kto wie o tym, że również falowniki fotowoltaiczne je również badamy kamerą termowizyjną, ponieważ one, szczególnie w słoneczne dni, bardzo mocno się nagrzewają. I bardzo jest ważne, aby je również taką kamerą termowizyjną sprawdzać. Zmieniamy scenerię, zmieniamy ubrania. Krzysztof, ty za chwilę bierzesz się za pomiary, za pracę. Kilka słów o falownikach. Zastosowaliśmy tutaj falowniki marki SolarEdge. 10 sztuk falowników, każdy o mocy 90 kW. Łącznie mamy moc zainstalowaną tutaj, łączną moc falowników o mocy 900 kW. Co przy instalacji o mocy powyżej 1,2 MW jest oczywiście dobrze dopasowane. Pamiętajmy, że mamy tutaj układ wschód-zachód, wypłaszczenie profilu produkcji, więc takie przewymiarowanie jest dopuszczalne. Oczywiście jako inwestorzy musimy pamiętać, że falowniki muszą być schowane w pomieszczeniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi, nasłonecznieniem, mrozem, prawda? Zgadza się. Chyba musimy zapewnić też im odpowiednią wentylację. Jak najbardziej. Falowniki, szczególnie w upalne dni, dosyć mocno się nagrzewają, dlatego właściwa wentylacja, odprowadzanie tego ciepła, tych strat, które powstają w wyniku produkcji prądu elektrycznego, jak najbardziej musimy gdzieś odprowadzić. To, co wspomniałeś, jeżeli mamy możliwość, najlepiej zamontować je wewnątrz budynku. Dopuszcza się również montaż na zewnątrz, ale warto wtedy zastosować dodatkowe daszki, tak aby faktycznie osłonić tutaj falowniki od warunków atmosferycznych, szczególnie śniegu i deszczu, mimo że mamy zachowaną zawsze tutaj przy falownikach odporność na poziomie IP68. Jak widzimy, dla inwestora wielkie znaczenie ma ochrona przeciwpożarowa. W końcu zastosowaliście na górze optymalizatory mocy, a tutaj co mamy? Tutaj mamy przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W tym momencie zadziałanie tego wyłącznika powoduje rozłączenie całego obiektu, w tym również instalacji fotowoltaicznej. W tym momencie moduły fotowoltaiczne połączone ze sobą w łańcuchy obniżają swoje napięcie do poziomu bezpiecznego, tak abyśmy tutaj mogli przeprowadzić w razie jakiejkolwiek awarii czy pożaru bezpieczną akcję gaśniczą i ratunkową. Tak, proszę Państwa, z nami jest inżynier Krzysztof Grobel, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Widać, proszę Państwa, jak odnawialne źródła energii wymagają przedmiotów interdyscyplinarnych. To jest inżynieria lądowa, to jest energetyka, to są zagadnienia przeciwpożarowe. Także widać, że kształcenie studentów, przyszłych inżynierów musi przebiegać wielokierunkowo, a Krzysztof, u Ciebie widziałem szablę. Za co dostałeś? Tak, potwierdzam, dawno i prawda. Otrzymałem ją oczywiście tutaj z naszej Akademii Górniczo-Hutniczej za najlepszego studenta na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, studiując odnawialne źródła energii. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztof, za poprowadzenie nas przez tą megawatową instalację, ale ja dla Państwa taką drobną tajemnicę uchylę, że Krzysztof, zanim zakończył studia, poszedł już pracować jako inżynier, był na stażu w redakcji Glop Energia. Jak widzicie Państwo, instalacja 1 MW na dachu to nie taka prosta sprawa. Dla inwestora sprowadza się nie tylko do wyboru sprzętu, do wyboru modułów, falowników czy też konstrukcji, to odpowiednie projektowanie, to odpowiednie badania instalacji. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Państwa po sięgnięcie po odnawialne źródła energii, zainspirowaliśmy Państwa o to, o co macie pytać wykonawców, projektantów, tak aby instalacja dla Was pracowała najlepiej.